Cześć, tutaj Mian ze skatingschool.pl. Dziś nauczymy się hamować sposobem T-stop bądź też L-stop. Wiadomo, jest wiele metod, wiele różnych instruktorów inaczej uczy. Ja mam swój sposób i tak jak często gdzieś uczy się T-stopu na początku, tak dla mnie jest to dosyć trudny sposób na hamowanie, dlatego dzisiaj dopiero się o tym dowiadujecie. Jeżeli pierwszy raz jesteś na moim kanale, polecam Ci wejść, wyszukać moje playlisty. Tam w odpowiedniej kolejności metodycznej, moim zdaniem, podkreślam, nauczysz się, jak powinno się jeździć na rolkach. Dziś będzie ten T-stop. Jeżeli jechałeś po kolei po wszystkich moich filmikach, to ten T-stop nie będzie dla Ciebie taki trudny. Naprawdę nie będzie trudny. Jest to bardzo dobry sposób na zahamowanie. Jest to też trudny temat, bo każdy troszkę inaczej uczy. Natomiast ja wypracowałem przez lata swój sposób i dzisiaj Wy się o tym przekonacie, także zapraszam do oglądania. Ok, w takim razie najpierw wrzucam Was na głęboką wodę, pokazuję Wam, jak wygląda hamowanie sposobem T, czyli T-stop popularny. Ja też na to mówię L-stop, zaraz Wam wytłumaczę dlaczego, dobra? Zobaczcie, jak wygląda. Jest to takie hamowanie, o właśnie, na jedną nogę bądź na drugą nogę, hop. Jedna noga jedzie przodem, druga z tyłu, jakby jest pługiem, taki ciągniemy za sobą balast, dzięki czemu wyhamowujemy. Bardzo, bardzo fajny sposób na zatrzymywanie się, wytracanie prędkości. Natomiast uwaga, to nie jest najbardziej efektywny sposób na zatrzymywanie się. Są bardziej efektywne sposoby jak power slide, power stop, jeszcze parę innych. Natomiast ten jest bardzo dobry, na przykład na night skatingach, jeżeli jeździcie świetnie, jest potrafić T-stop bardzo dobrze. Wtedy naprawdę jesteście w stanie dosyć dobrze kontrolować swoją prędkość na rolkach. Ok, pokazuję, jak należy się tego nauczyć. Sekret znowu ku zaskoczeniu, jeżeli ktoś już mnie wcześniej oglądał, to wie. Cóż za niespodzianka, sekret tkwi w tym, że musimy mieć dobrze, bardzo mocno ciężar na jednej nodze. I znowu to jest cały sekret. Uczymy się tak, dobra? Zobaczcie, nogi są równo. Oczywiście pozycja, 3 postawy, czy podstawowe zasady, jeżeli wcześniej ich nie znałeś, to zapraszam Cię do tego filmu. Zobaczcie, teraz wybieram sobie, która z moich nóg będzie obciążona w stosunku 80 do 20, dobra? Wy sobie również tak zróbcie. To znaczy, stańcie sobie w ten sposób, że dajecie jedną nogę do tyłu i drugą nogę w ten sposób do tyłu. Poróbcie sobie tak kilkukrotnie i zdecydujcie, na której stronie jest Wam wygodniej. Ponieważ będziemy się na początku uczyć tylko Waszej dominującej strony. Jeden ma tą dominującą stronę lewą, drugi prawą, dlatego sprawdźcie sobie, zróbcie kilkukrotnie właśnie taką pozycję, po to, żeby wyczuć, która strona jest Waszą dominującą. Jeżeli już ją znaleźliście, należy zacząć ćwiczenia. Będę pokazywał tylko na jednej stronie, dobrze? Czyli ja sobie będę pokazywać, powiedzmy, u mnie to jest obojętnie, ale powiedzmy, że lewa strona będzie ładniej widać na kamerze. Jeżeli masz inną stronę, to robisz wszystkie te ćwiczenia tak samo, tylko odwrotnie na drugą nogę, ok? W porządku. Pierwsze z ćwiczeń będzie, to już znacie, jeżeli wcześniej oglądaliście moje filmy, na przykład na złapanie luzik na rolkach, polecam Wam, bardzo fajne ćwiczenia. Warto je opanować, bo one będą Wam potrzebne przy kolejnych, już bardziej zaawansowanych rzeczach. To jest taki toe roll, to się nazywa, czyli kółeczko, tak? To już powinniście znać. Wysuwam nogę do tyłu, daję ją na kółeczko, pięta jest pokryta do końca i teraz tutaj, zobaczcie, moje kolano powinno spokojnie pokrywać, nawet powinno wychodzić poza palce, tak? W ten sposób, zobaczcie, wychodzi lekko poza palce. Trudno jest to utrzymać na nierównym terenie i w miejscu, ale sobie tak popróbujcie również, bo za chwilę będziecie to robić w jeździe. Jeżeli już wcześniej robiliście te ćwiczenia, to nie będzie problem. Pokażę szybciutko tylko dla tych, którzy jeszcze tego nie widzieli. Z przodu wygląda to w ten sposób, hop i hop, tak? W ten sposób. Z boku wygląda to w ten sposób. Jadę, hop. Ok, to tyle.
Nazywa się to T-stop, ponieważ zobaczcie, teraz jakbym zrobił literkę T, tak? Z nóg podczas hamowania. Natomiast błędy najczęstsze są takie, że początkujący daje odwróconą L. Jeżeli dam nogę tu za daleko, to jest źle. To zaczyna nas wyrzucać z pozycji. Nie hamujemy w ten sposób. Natomiast jak najbardziej możemy hamować w taki sposób. To jest L-stop, tak? Wielu instruktorów uczy tylko i wyłącznie T-stop, 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 a wcale nie, bo L-stop jest wygodniejszy. Natomiast T-stop jest fajny do nauki. Jeżeli opanujesz T-stop, L-stop będzie jakby naturalnym krokiem, będzie Ci łatwiej. Będzie taki efekt cool down, czyli zejdziesz z wyższego poziomu na niższy i go opanujesz bardzo dobrze, ok? U mnie na zajęciach często wykorzystuję ten efekt, że robię ciężko, 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 nagle pach, schodzimy efekt poziom niżej i nagle jakby czujemy, że potrafimy coś lepiej, tak? Bo przed chwilą zmagaliśmy się z trudniejszym ćwiczeniem. Także tak jest źle, to jest błąd, tak jest ok, tak jest również ok, tak jest bardzo fajnie, ja tak hamuję. To jest właśnie ten efekt cool down. W porządku, to pokazuję Wam. Wojownik, literka T, ok, ciężar oczywiście więcej ciężaru, 80-20 na tej nodze. I teraz wychodzę w przód, zobaczcie jak moje kolano mocno poszło w przód, moja głowa również nad tą nogą i wracam, zobaczcie, aż mnie zrzuciło, spróbuję Wam jeszcze raz pokazać. Wychodzę mocno w przód, kolano pokrywa, głowa również i wracam. Ok? Jak już wrócicie, możecie mieć 50/50. Natomiast jak wychodzę, tutaj 80% obciążenia ciężaru ciała, dobra? I wracam. Wojownik. Oczywiście spróbujcie sobie na dwie strony. Jeżeli na jedną Wam źle wychodzi bardzo, to wtedy robicie to tylko i wyłącznie na tej dominującej. W porządku? Kolejne. Zombiak. Zombiak to jest jakby niemalże to samo co wojownik, czyli wychodzę w przód 80-20 i hop, wleczę nogę za sobą, tak? Zobaczcie, hop i dociągłem, hop i dociągłem, tak? Zombiak jest właśnie też fajny, pomaga przy nauce. To są natomiast ćwiczenia takie pomocnicze. One stricte jakby nie zrobią za Was tego hamowania, ale bardzo fajnie pomagają opanować. Bo co? W tych ćwiczeniach najtrudniejsze jest to, mnie też to przed chwilą nie wychodziło perfekcyjnie, nie jestem robotem. Jeżdżę bardzo długo, bardzo dobrze, natomiast niektóre rzeczy dalej sprawiają mi delikatny problem. To nie jest tak, że ja jestem alfa i omega i wszystko potrafię. Tu największy problem, czyli utrzymać ciężar na jednej nodze. Praktycznie cały, 80-20%. Jeżeli nie wiecie, w którą stronę ma ten ciężar iść, to w górę. 90-10, nie w dół. Więcej ciężaru jest na jednej nodze, dobra? W porządku, to lecimy dalej. Jeżeli zrobiliście toe roll, czyli kółeczko, tak, z tyłu, ciężar na nodze z przodu. Wojownika, zombiaka, to teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Jest to taki odwrócony zombiak jakby. To znaczy wygląda to jakby z zewnątrz tak samo, natomiast siły się zupełnie inaczej rozgrywają, bo teraz nie wyskakuję w przód tak jak wcześniej przy wojowniku i nie dociągam nogi, tylko tą nogą z tyłu, ona teraz ma ciężar, jakby odpycham się, robię push i staram się zrobić taki slajd. Pokażę jeszcze raz. Odpycham się z tej nogi, przenoszę ciężar od razu tu na tą nogę, hop, i staram się pozostawić tą nogę z tyłu i nią właśnie włóczyć, jak wlec nią tak jak przy zombiaku, dobra? Włóczyć, wlec, nie wiem czy to jest dobrze, nieważne. W ten sposób, jeżeli, wasz cel generalnie jest taki, żeby osiągnąć ładny, taki płynny poślizg, dobra? Żeby ta noga została. Nie robić tego błędu, który jest zazwyczaj to, co mówiłem, już to już wiecie, może być L, może być T. Nie robić w ten sposób, że jedno kółko albo tu, tak, hamuje. Wszystkie koła są na ziemi i macie za zadanie, hop, aż do zupełnego zatrzymania zrobić taki ładny, delikatny poślizg. Naprawdę nieduża prędkość. Jeżeli wychodzi Wam w ten sposób,
Nawet ciężko mi jest to pokazać, natomiast jak będzie rwało, to się często zdarza, to znaczy, że macie tu zbyt dużo ciężaru ciała, więc musicie znowu, naprawdę klucz jest w tym, że tutaj jest 80 albo i 90%, a tutaj reszta, tak? Więc naprawdę mało. Jeżeli ta noga będzie mocno odciążona, to ten poślizg będzie naprawdę gładko wchodził. Zobaczycie sami, mocno ciężar na nogę do przodu, postawną, druga jest odciążona zupełnie. I staracie się bardzo delikatnie zwiększać swoją prędkość, dobra? Nie skaczcie od razu, tak jak ja mówię, na głęboką wodę często, tak? Tylko jeżeli naprawdę macie z tym problem, to powolutku i zwiększajcie sobie stopniowo prędkość, ale nie zbyt szybko, dobra? Bez przesady. Ok. Jak już doszliście do tego momentu i zaczniecie to robić w ten sposób, że już uda Wam się taki już prawie 2-metrowy poślizg zrobić, to znaczy, że prawdopodobnie będziecie mieli z czymś problem. Problem prawdopodobnie, czy on nie jest prawdopodobny, on będzie na pewno nie ma. Natomiast zacznie Was rotować. I teraz jest jeden myk, żeby Was nie rotowało mocniej, albo wiecie co? Po prostu pokażę Wam najczęstsze błędy, dobra? Zobaczcie, najczęstsze błędy. Ok, błąd numer 1. To jest to, co już wcześniej pokazywałem. Hamowanie tu, z tyłu. Zaczęła się od razu rotacja, tak? Absolutnie nie. Nie dawać nogi na odwrócone L. Może być literka T, może być L, ale nie tu, dobra? Najczęstszy również inny błąd. Za dużo ciężaru tu z tyłu. Za dużo tu ciężaru i zacznie rwać. Nie będzie ładny, płynny poślizg, tylko zacznie Was rwać. To oznacza znowu to samo. Więcej ciężaru na nogę do przodu. Z tyłu macie za dużo ciężaru, dlatego Was rwie. Ten poślizg nie jest płynny, ok? I najczęstsza rzecz, naprawdę bardzo często się to dzieje, czyli rotacja. Ale co zrobić? Bardzo prosta rzecz. Zobaczcie, jeżeli macie z tyłu nogę, która hamuje, tak? Za sobą ją ciągniecie, prawą, wystawcie prawą rękę w przód. Jeżeli lewą, no to oczywiście lewą w przód. Ta wystawiona ręka zapobiegnie rotacji. W porządku? Naprawdę spróbujcie sobie, to bardzo pomaga. Ona w 100% jej nie niweluje, bo jednak ten ciężar musicie dobrze tutaj trzymać na tej nodze, tak? Natomiast bardzo pomaga, ułatwia i to bardzo. Także zastosujcie sobie ten trik w ćwiczeniu hamowania T-stop. Jeżeli do tej pory T-stop nadal sprawia Wam trochę trudności, to znaczy, że ciągle macie problem z tym, aby mocno obciążyć jedną nogę. Co znaczy, co trzeba zrobić? Jest znowu ćwiczenie, które już znacie. Albo pokażę od razu bokiem. Czyli robimy te paluszki i podnoszę i na dół. I podnoszę i na dół. Tak? Dokładnie to samo. Zobaczcie, podnoszę na dół. Podnoszę na dół. Przez to, że podnosicie te nogę z tyłu na jednym kółeczku, tak? Nie ma takiej możliwości, żebyście nie mieli 100% albo 90% na jednej nodze, tak? Tego się uczymy. Naprawdę musicie dojść do takiego poziomu już mocnego opanowania. T-stop jest bardzo potrzebny, nie jest to najłatwiejszy sposób hamowania, jest bardzo efektywny, żeby wytracić prędkość, żeby zatrzymać się w 2-3 metry, to może niekoniecznie, ale jest potrzebnym naprawdę. Ja bardzo często wykorzystuję T-stop, szczególnie właśnie na tych night skatingach, kiedy gdzieś nas jest tutaj chmara ludzi, tak, i trzeba jakoś wytracić prędkość, nie ma miejsca na zakręty, nie chcę od razu zatrzymywać się power slidem, to robię T-stop, żeby ładnie się wyhamować, tak. Bardzo ważne zatrzymywanie się. A jeżeli tutaj staniecie na tej nodze na prostych i dacie tu ciężar, to Was wywróci Was, po prostu zetnie Wam nogę. Zetnie Wam nogę. No wywrócicie się, tutaj nie możecie mieć ciężaru, jeżeli faktycznie będziecie mieli tu, to nawet jak położycie prosto, to Wam się noga sama ustawi. Natomiast jeżeli staniecie w czasie jazdy prosto na tą nogę, to jest upadek gwarantowany. W porządku, jeszcze ostatnia rzecz. Czyli, żeby się nauczyć tego T-stopu, mamy jakieś tam ćwiczenia pomocnicze, Wy już je znacie, natomiast teraz co? Jadę, 80-20, paluszek i stawiam. Ręka w prawa, w przód, jeżeli zaczyna rotować.
Postaram się teraz pokazać to z tym. Ja oczywiście już to potrafię trochę lepiej. Już tej ręki nie muszę wystawiać, bo bardzo fajnie już umiem utrzymać. Tak, w ten sposób. Bokiem pokażę. Czyli robię paluszki, ręka w przód, stawiam. I zobaczcie, mnie bardziej wychodzi litera L i ona jest korekt, fajna. Nie starajcie się robić na siłę T, żeby tylko było T. L albo T jest ok. Odwrócone L to jest błąd, dobra? W porządku, czas na szybkie podsumowanie wszystkich ćwiczeń. Pierwsze, znajdź swoją dominującą stronę. Stajesz na lewej nodze albo na prawej nodze kilkukrotnie, szukasz swojej dominującej strony i tą będziesz ćwiczyć. Jak opanujesz ćwiczenia T-stop i hamowanie T-stop na jednej dominującej stronie, dopiero wtedy zaczynamy na drugą stronę, bo dobrze jest to potrafić na dwóch nogach, ok? Drugą stronę będziesz ćwiczyć dokładnie tak samo jak teraz ćwiczysz tą swoją dominującą, ok? Kolejna rzecz. Toe roll, czyli jechanie 80, 20 albo 90 do 10 z nogą odciążoną na paluszkach, tak? Na pierwszym kółeczku, zobaczcie, pokryta pięta, czyli nie jadę w ten sposób, nie wiem czy widać na kamerze, nie jadę w ten sposób, tylko pokrywam piętę. Trzeba ją zamknąć. Jeżeli jeszcze tego nie znasz, nie widziałeś, zapraszam do tego filmu. Tam to jest szczegółowiej omówione. Kolejne. Wojownik. Wychodzę, 80, 20, wracam. Wychodzę i wracam. W porządku? Kolejne, zombiak, czyli jakby wojownik, ale dociągam nogą do siebie. Wojownik, dociągam nogą do siebie. Kolejne to jakby odwrócony zombiak, czyli odpycham się tutaj z tej nogi, tu teraz faktycznie mam więcej ciężaru, bo muszę się odepchnąć, tu nic, ale bardzo szybko przenoszę ciężar w przód, pochylam się na tą nogę, mocno uginam kolano i hop, i staram się zrobić, zobaczcie, taki poślizg, tak jak ja teraz, bardzo delikatnie on ma ładnie płynny poślizg nam wyjść, dobra? W ten sposób staram się to robić jeden po drugim, dobra? Czyli w ten sposób, zobaczcie, zrobię przodem do Was. Zobaczcie, hop. I już, mocniej, hop. Rękę sobie już możecie dać. Stanąłem, hop. I utrzymuję, tak? W ten sposób następnie już w czasie jazdy robicie kółeczko, pierwsze, nogi z tyłu, tak? I staracie się postawić nogę do T-stop albo L-stop. Ja z tym nie mam naprawdę problemu. Wy również nie miejcie. Nie musicie mieć idealnej pozycji. Hop. Ważne, żeby to utrzymać. T-stop jest fajny. Przy dużych prędkościach oczywiście jakakolwiek prędkość pomaga, bo w czasie stania nie jest on taki łatwy. Hop. I stoję. Ok, to wszystko. Znowu długi film, ale T-stop jest bardzo ważny. Wiele osób dziwnie to próbuje się uczyć. Jeżeli zobaczysz ten film i spróbujesz to zrobić metodycznie, tak jak ja mówiłem, na pewno Ci się uda. Jeżeli nie udało Ci się, to znaczy, że musisz się cofnąć do moich filmów wcześniej i tam nabrać tych podstaw, tej bazy, żeby dopiero opanować T-stop. Bardzo dziękuję, że znowu wytrwaliście i wysłuchaliście mojej długiej, bardzo długiej gadaniny. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, bardzo proszę kliknijcie przycisk subskrybuj. Dzięki temu będziecie wiedzieć o kolejnych filmach. Bardzo proszę o komentarze, jeżeli chcecie czegoś się konkretnego dowiedzieć, piszcie mi, ja zawsze staram się odpowiedzieć Wam na wszystkie komentarze. Jest to dla mnie ważne, czego Wy oczekujecie, co Wy chcecie się dowiedzieć. Wtedy ja to próbuję dla Was nakręcić i przedstawić. Dobrze, dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!